Ostatnio byłem na konferencji, na której zastanawiano się nad przyszłością rynku nieruchomości mieszkalnych w Polsce, co będzie dalej. Dominowały różne opinie, ale generalnie jedno wspólne zdanie: to będzie ciekawy rok. Nie wiem, czy to jest dobre żyć w ciekawych latach, ale też jednocześnie pojawiły się informacje statystyczne, bardzo ciekawe, a pomijane przez media, na przykład o cenach produkcji budowlanej i jaki to ma związek w ogóle z cenami nieruchomości. To postaram się Wam opowiedzieć w tym filmie, gdzie pokażę troszeczkę, jak historycznie zmieniał się rynek, ale to ma też znaczenie na przyszłość, bo historia jest z reguły dobrą nauczycielką i warto znać historię, żeby błędów później nie popełniać. I też chciałem zwrócić uwagę szczególnie tym, sporej grupie w sumie ludzi, którzy lokują swój majątek w nieruchomościach, ale lokują to w ten sposób, że kupują na przykład mieszkania, nawet ich nie wykańczają, trzymają je puste, nie wynajmują, że chyba zastanówcie się Państwo, jeżeli to robicie, czy dobrze robicie, bo to może być tak naprawdę raczej antyinwestycja, a w każdym razie antydochodowa inwestycja. I dlaczego tak jest i dlaczego to w ogóle zjawisko też nie jest dobre dla innych uczestników rynku, już zaraz opowiem w tej audycji, ale jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to oczywiście subskrybuj ten kanał, pisz w komentarzach, co sądzisz na temat, o którym mówię, ale też sugeruj nowe tematy. Zapraszam Was również do korzystania ze szkoleń na Symen24.pl, gdzie znajdziecie kursy nie tylko dla pośredników, sporo ciekawych rzeczy, no i zapraszam do wspierania tego kanału, bo wspierający zawsze dostają więcej. Sprawdźcie sobie, jak dużo więcej materiałów i możliwości mają wspierający. I przechodząc do tych informacji, zacznijmy sobie od takiego wykresu i co ten wykres pokazuje. Ta niebieska łamana linia to jest kwartalna zmiana inflacji. W Polsce inflacji konsumenckiej liczona kwartał do kwartału, poprzedni kwartał zawsze jest 100%. Ta czerwona łamana linia to są znowu kwartalne zmiany cen produkcji budowlanej, gdzie poprzedni kwartał również jest 100%. Znaczenie tych takich punktów, jakichś kamieni milowych, no to zaraz wyjaśnię, pokażę też kolejne wykresy. Od razu też pragnę wyjaśnić i uprzedzić jakieś zastrzeżenia. Ja wiem, że w czasie od 1995 roku do dziś zmieniał się na przykład sposób liczenia koszyka inflacyjnego, no i też może zmieniał się sposób liczenia cen produkcji budowlanej, ale to jakby nie ma znaczenia dla naszych rozważań. Co widzimy na tym wykresie? No widzimy przede wszystkim, że na początku naszego okresu inflacja rosła dość mocno, potem nastąpiła jakaś jej stabilizacja i później było znowu takie siodełko, zastój, nawet okresy deflacji tutaj w okolicach 2015 roku, mniej więcej tak to było. Jednocześnie widzimy, że na końcu ostatnio znowu mamy taki potężny wystrzał inflacji, ale ważniejszą informacją jest też to chyba, że dzisiaj, mimo takiego sporego przyrostu inflacji w ostatnich kwartałach, ceny produkcji budowlanej, owszem, rosną, ale rosną znacząco wolniej niż inflacja. To znaczy, że produkcja budowlana de facto, można powiedzieć, tanieje, staje się bardziej przystępna. Jaki to ma związek z cenami mieszkań i przyszłością, to jeszcze za chwilę, tylko najpierw wyjaśnię te najważniejsze takie kamienie milowe na tej skali. Tajemnicze DB to jest tak zwana dziura Bauza. Przed 2000 rokiem nasz rynek nieruchomości po takim maraźmie, zaraz po zmianie ustrojowej, ożywił się, zaczęło się budownictwo, zaczęło wszystko to rosnąć. Patrzyliśmy się na świat optymistycznie, no ale pojawił się minister Bautz, znaczy to nie jego wina, po prostu powiedział: dziura w budżecie, trzeba ją zlikwidować, trzeba podnieść oprocentowanie kredytów. Dzięki jego działaniu
załamało się w ogóle wiele przedsięwzięć gospodarczych, wiele osób było zwalnianych z pracy w firmach i po prostu cały rynek, można powiedzieć, budowlany stanął. Między 2000 rokiem, a tutaj 2003 rokiem, gdzie jeszcze, zobaczcie, był ceny, ten czerwona kreska jest poniżej 100%, bo ta żółta kreska nam pokazuje jak gdyby taką barierę. Wszystkie punkty, które są poniżej, to znaczy, że coś taniało lub na przykład inflacja była ujemna, czyli w zasadzie deflacja była. I wtedy ceny budowlane kwartał do kwartału jeszcze spadały. Dlaczego? Bo między 2000 a 2003 rokiem nic praktycznie w budownictwie się nie działo, ceny nieruchomości nominalne, można powiedzieć, stały, ale ponieważ inflacja nadal była, to tak naprawdę spadały. Potem nagle zaczął się ten rynek ożywiać i w 2006-2007 roku, na przełomie 2006-2007 mieliśmy windę cenową, to ogromny wzrost cen nieruchomości i tak potem ponieważ te ceny już wzrosły, mieliśmy stabilizację, dotarliśmy do 2008 roku i kryzysu Lehman Brothers. I co się stało? Znowu widać to w cenach budowlanych spadek i jak długotrwający kryzys. Zaraz pokażę to z cenami nieruchomości, to też zobaczycie. I potem mamy COVID i wojnę na Ukrainie. To są te kolejne takie kamienie istotne milowe. To są też wydarzenia, na które zwykły Kowalski, można powiedzieć, nie miał wpływu i one napłynęły z zewnątrz na polski rynek. Jak te wszystkie wydarzenia, jak one wpływały, jaki miały związek z cenami cen nieruchomości mieszkalnych, podkreślam, bo na przykład ceny działek zachowują się trochę inaczej niż to, co za chwilę pokażę. Tutaj mamy wykres, troszeczkę inna skala, ale nieważne, jest to wykres indeksu cen, podkreślam, cen ofertowych, który mam dzięki uprzejmości Morrison Gradka. To nie ma znaczenia, czy to jest ich wykres, czy jakiejś innej firmy, która by nawet prezentowała ceny transakcyjne. Nie ma znaczenia dlatego, że kształty tych indeksów są po prostu takie same, a ten wykres od nich uzyskany był po prostu, powiedziałbym, ładny graficznie. Niestety oni nie prowadzili tych badań przed rokiem 2007-2008, więc musicie mi uwierzyć, że to faktycznie tak wyglądało, że tu był okres wzrostu cen, potem stabilizacji, nawet zjazdu, potem odbicia i doszliśmy właśnie do tego poziomu, który mieliśmy kiedyś i potem nagle to wszystko zaczęło spadać, stopniowo spadało, potem kryzys Lehman Brothers przyspieszył, jak gdyby znowu stagnacja i dalej trwający spadek. Cały czas byliśmy poniżej tych wyników i gdzieś tutaj 2018 rok się wybiliśmy wreszcie na ceny nieruchomości wyższe niż 10 lat wcześniej. Po czym zaczęliśmy oczywiście iść w górę i mieliśmy tutaj taką półeczkę covidową, kiedy rynek na chwilę się zatrzymał, a po covidzie oczywiście znowu wszyscy rzucili się na kupowanie, no bo stopy były zerowe, procentowe i baliśmy się tego, że nasze pieniądze stracą wartość, więc wiele osób zaczęło kupować nieruchomości i znowu taka półeczka teraz na końcu zatrzymanie. Widać troszeczkę też ożywienie tutaj w ostatniej chwili, no pewnie spowodowane tym, że ludzie zaczęli dyskontować zapowiedzi kredytu 2%. Tak to historycznie wyglądało. Co, zauważcie, oznacza, że przez prawie 10 lat ceny nieruchomości były niższe niż te kupione wcześniej. Oczywiście, jeżeli ktoś by kupił w 2015, a sprzedał w 2020, no to jego rachunek by wyglądał inaczej. Ale spójrzmy się jeszcze na chwilę na drugi wykres, na którym pokazywany jest również ta niebieska gruba kreska, grubsza, to jest indeks cen mieszkań z uwzględnieniem inflacji, znowu z tego samego źródła, czyli Morrisona Gradki. Tutaj się okazuje, że w zasadzie, tak szczerze powiedziałbym, jeżeli chodzi o ochronę majątku przed inflacją, inwestowanie w nieruchomości mieszkalne, no szału nie ma. Dlaczego powiedziałem na wstępie, że robią ogromny błąd ci, którzy, a to jest spora grupa ludzi,
którzy kupują mieszkanie i nic z nim nie robią, nie wynajmują. No, ponoszą przede wszystkim przy takiej inwestycji również koszty utrzymania tego mieszkania przez lata. I można powiedzieć, no proszę mnie tutaj nie zabijcie, bo to zależy w jakim mieście, ale można przyjąć, że płacąc te czynsze do administracji tak zwane, czyli powiedzmy ponosząc koszty utrzymania tego mieszkania, no, wspólnoty i tak dalej, nawet jak tam nikt nie mieszka, to tak możemy przyjąć, że przy mieszkaniu 50-metrowym, 50-parometrowym, trzymając je przez rok, tracisz około metra kwadratowego. To znaczy to mieszkanie się nie zmniejsza, ale tą wartość, którą oddajesz do administracji, to jest właśnie cena, którą byś uzyskał za sprzedanie 1 metra kwadratowego. No, w niejednych miejscowościach jest to trochę więcej, w innych jest to trochę mniej. Ten 1 metr, przyjmijmy sobie, jest takim fajnym miernikiem, co znaczy, że przy mieszkaniu 50-metrowym trzymasz je puste, w ciągu lat stracisz 10 metrów kwadratowych, czyli można powiedzieć 20% tego mieszkania stracisz na samych kosztach, a wcale nie możesz mieć pewności, że Twoja inwestycja będzie odpowiednio rosła w cenie, bo jak widać z tych poprzednich wykresów, jest to po prostu nieprawda. Dodatkowo musisz pamiętać, że ta grupa ludzi w ten sposób inwestujących, czyli kupujących te mieszkania i nic z nimi dalej nie robiących, jest dość spora. Różne są szacunki. Szacuje się, że na przykład 30 do 50% nieruchomości mieszkalnych jest kupowanych w ogóle z myślą na inwestycje, z czego około połowy niektórzy podają, wręcz jest właśnie w ten sposób mrożona. Szczerze mówiąc, są to też takie szacunki trochę oparte na ankietach, na różnych źródłach, dlatego te dane w zależności kto bada, kto pyta, wyniki są różne. Nie wiem do końca jaki jest faktyczny wynik, chyba tego nikt nie wie, ale nawet tak obserwując rynek, to widać, że jest to dość spory udział. I co się stanie, kiedy ci wszyscy ludzie nagle stwierdzą, że te mieszkania nie rosną, ich ceny, nie dają im tak dobrego zwrotu jak inne lokaty, że chcą te pieniądze wsadzić w co innego, że chcą się wycofać z inwestycji. Oni tak samo, jak wszyscy w jednym czasie mniej więcej podejmowali decyzję o tym kupie mieszkanie po to, żeby mieć i chronić swój majątek, mniej więcej w tym samym czasie oni rzucą te mieszkania na rynek. To tak już jest, bo z mojego doświadczenia ten instynkt stadny działa. Wtedy, kiedy oni kupowali te mieszkania, czyli w tych ostatnich latach, szczególnie po COVID, no to oni spowodowali po prostu wzrost cen nieruchomości swoim masowym działaniem. Czy trudno się domyślić, co oni spowodują, kiedy wszyscy razem na ten rynek wejdą i będą chcieli sprzedać? A co się stanie jeszcze, jeżeli na przykład to się złoży z zwycięstwem Ukrainy na wojnie i jakimś masowym powrotem Ukraińców do siebie? Jeżeli ktoś chce zarabiać na nieruchomościach, to powinien pamiętać, że takim właściwym sposobem zarabiania to jest kupienie tej nieruchomości na nieruchomościach mieszkalnych i jej puszczenie po prostu w dalszy najem. Wtedy masz koszt wejścia w inwestycje, masz jakieś dochody z tytułu najmu, masz też te koszty, o których wspomniałem wcześniej, podatki, różne rzeczy i masz potem na wyjściu jakąś wartość, którą uzyskujesz, kiedy sprzedajesz tą nieruchomość. Czy ten koszt, który poniosłeś na początku inwestycji, będzie, czyli wejście, kupienie mieszkania, będzie wyższy czy niższy od ceny sprzedaży nieruchomości, to się okaże dopiero w przyszłości. Ale to zawsze jakoś ten biznes równoważy. Trzymanie nieruchomości, nie robienie z nią nic naprawdę nie jest dobrym pomysłem. Zastanówmy się jednak, co może nas czekać w przyszłości i co w ogóle można zrozumieć z tego wykresu. No, można zrozumieć przede wszystkim to, że mimo wysokiej inflacji w tej chwili, nadal wysokiej, chociaż już wiemy, że troszeczkę malejącej, bo tutaj mamy porównania kwartalne, a w tej chwili mamy już praktycznie koniec maja i wiemy, jakie były wyniki na przykład inflacji za kwiecień, co jest tutaj nieuwzględnione. I widzimy, że wzrost cen
budowlanych, produkcji budowlanej zwalnia, staje się coraz wolniejszy, a ponieważ jest on mniejszy niż przyrost inflacji czy zmiany inflacji, no to można powiedzieć wręcz, że mamy do czynienia z tanieniem trochę budowy. I w zasadzie, jeżeli ten trend miałby być dalej kontynuowany, to znaczy, że wchodzimy w okres, czy mamy zamiar wejść w okres takiej dawno oczekiwanej stabilizacji cen na rynku mieszkań. Z tym, że oczywiście mamy też kilka czynników pozarynkowych, które mogą na niego wpłynąć, takich na przykład instytucjonalnych, i takim pomysłem jest oczywiście kredyt na 2%. Z dyskusji wśród fachowców wiele osób mówi, i ja się do nich też zaliczam, że wiele osób już na początku tego roku, słysząc zapowiedzi o kredycie 2%, zaczęło go dyskontować. I to były osoby, które bały się, że nowa grupa ludzi, którzy mogą kupować mieszkania dzięki właśnie temu kredytowi, wejście ich na rynek spowoduje wzrost cen mieszkań, a oni chcieli kupić mieszkanie, mieli w planach po prostu kupienie mieszkania dla samych siebie albo po prostu na inwestycje i przyspieszyli swoje decyzje, i może stąd to ożywienie na początku tego roku 2023 na rynku nieruchomości było, takie delikatne ożywienie. No zobaczymy, jak to będzie naprawdę, bo już kredyt wejdzie niedługo i zobaczymy też, ile osób faktycznie będzie z niego chciało skorzystać. Oczekujemy ciągle na dane o ilości budów rozpoczynanych. Będą wkrótce. Do tej pory przez duży okres mieliśmy taką wstrzemięźliwą działalność deweloperów, co może oznaczać, że jeżeli oni nadal będą tak ostrożnie podchodzić do rozpoczynania nowych inwestycji, to w zderzeniu z napływem pieniędzy na rynek, właśnie chociażby z tego taniego, bezpiecznego kredytu, może dać impuls do podwyżek cen mieszkań. Ale też, tak jak powiedziałem, są zupełnie inne działania, wchodzą powoli, bardzo ostrożnie, ostatnio trochę wstrzemięźliwie, nawet wstrzymując inwestycje, ale jednak generalnie trend jest taki, że wchodzą fundusze PRS, czyli fundusze, firmy, które budują mieszkania, czy też kupują mieszkania, inwestują w mieszkania, które są przeznaczone do wynajmu, i one będą tworzyły jakiś taki profesjonalny rynek najmu. Na pewno najemcy będą chcieli w takich mieszkaniach mieszkać, bo to jest po prostu stabilniej niż w najmie prywatnym. Na razie trzeba przyznać uczciwie, to jest jakby niewielki udział w rynku tego najmu, bo mieszkań w takim najmie prywatnym mamy około 600 tysięcy, może troszeczkę mniej, a te fundusze dopiero za 2 lata, ale w dużych miastach, bo tam koncentrują swoje działania, mają zamiar osiągnąć poziom około 55-60 tysięcy lokali w wynajmie. W tej chwili to jest tam troszeczkę powyżej 10 tysięcy, więc ten rynek się rozbudowuje. W przekonaniu rządzących, ale także chyba wielu innych partii politycznych jest to, że Polacy lubią posiadać, lubią mieć mieszkanie, i ja znam takie opinie. Wiele osób faktycznie tak lubi, chce mieć. Badania nawet przeprowadzone gdzieś na SGH wykazały, taka ankieta, że 47% osób, nawet gdyby ten wynajem był bardziej opłacalny niż kupno mieszkania, to by wolało jednak to mieszkanie mieć. Ja nie chcę dyskutować z tymi poglądami, co jest lepsze, co jest gorsze, ale też trzeba przyznać, że oczywiście jako uczestnik rynku zauważam coraz liczniejszą grupę, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy chcą wynajmować te mieszkania, bo w ogóle zaczynamy żyć w takiej kulturze wynajmu. Jeżeli leasingujemy samochód, no to dlaczego mamy nie wynajmować mieszkania? Wiele rzeczy przecież w firmach kupujemy jako leasingowe, a może ten leasing to w ogóle się już przeżył i będziemy zmierzali do kierunku samochodów wynajmowanych na godziny, na dni, i wtedy wynajmujesz sobie taki samochód, jaki chcesz. To się może okazać. Przecież na przykład w takich
takich miastach jak Warszawa posiadanie samochodu i korzystanie z niego na co dzień jest mocno utrudnione i wiele z tych samochodów po prostu głównie stoi przez wiele dni na parkingach nieużywane. Czy ta kultura wynajmu, czy ta kultura leasingu, w cudzysłowie, będzie wchodziła na rynek nieruchomości? Ja sądzę, że będzie, bo będziemy szli w tym samym kierunku co kraje zachodnie. Na razie też trzeba przyznać, że mamy taką relację niezbyt dobrą między ceną mieszkań a czynszem. Po prostu u nas z powodu nierozwiniętego rynku najmu te czynsze są w tej chwili dość wysokie. Jeżeli jednak pójdzie to wszystko, tak jak jest na świecie, w kierunku najmu, czynsze będą spadać, no to może to również wpłynąć na przyszłość rynku nieruchomości mieszkalnych, co po prostu znowu pokazuje, że inwestycja kupić mieszkanie, trzymać je, nie zarabiać na nim nie jest po prostu najlepszym interesem. Czynników zresztą zewnętrznych może być więcej i mogą być takich, których w ogóle nie przewidujemy, bo przecież zobaczcie, przypominam, w tym czasie tych 20 paru lat zdarzyła się dziura Bałca, w cudzysłowie ta dziura Bałca, zdarzył się kryzys Lehman Brothers, zdarzył się COVID, zdarzyła się wojna na Ukrainie, 23 lata ten odcinek ma, 4 razy pojawiło się jakieś silne zawirowanie przychodzące z zewnątrz, więc co my możemy mówić, co będzie przez następne 20 lat? Tego nie wiemy. Musimy inwestować zgodnie z własnym portfelem, własną wiedzą i też, tak jak wielu ludzi, zgodnie z własną oceną tego, co będzie w przyszłości. Niemniej jednak zwracam uwagę, rynek nieruchomości jest cykliczny. Cykle trwają przez wiele lat i to nie jest tak, że mieszkania zawsze idą tylko i wyłącznie w górę. Jest oprócz czynników, które nie wymieniłem, to jest jeszcze chociażby demografia, starzenie się społeczeństwa, wymieranie, migracja, która może działać w odwrotną stronę. Są migracje wewnętrzne, które powodują, że ludzie się z jednych miejscowości wynoszą do drugich i tu może brakować mieszkania, tam jest ich nadmiar. Jest starzenie się zasobu mieszkaniowego. Jest w ogóle zmiana naszego stylu pracy, stylu życia, być może rozwój na przykład pracy online większy jeszcze niż dzisiaj, co znaczy, że nie musisz się koncentrować w centrum. Jest sztuczna inteligencja, która dopiero zaczyna wchodzić i zupełnie nie wiemy, jak ona zmieni ten świat w ciągu najbliższych lat. Jedni twierdzą, sztuczna inteligencja nas wzbogaci. Będziemy mogli mniej pracować. Ale skoro mniej pracujesz, to w ogóle po co istniejesz? Może jesteś niepotrzebny. Tak znowu twierdzą drudzy. Więc te dyskusje o przyszłości świata mogą być różne. Zobaczymy, jak będzie. Jeżeli Ciebie interesuje rynek nieruchomości, subskrybuj ten kanał. Napisz nam też, czy chcesz audycje związane z innymi rodzajami inwestycji niż nieruchomości oraz z tym, co na jakich rynkach nieruchomości Ciebie najbardziej interesuje, a postaramy się takie audycje przygotować we współpracy ze specjalistami z określonych dziedzin. No cóż, zapraszam również na Symen24.pl, tam znajdziesz wiele szkoleń do wspierania naszego kanału. No i trzymajcie się i liczmy na to, że rynek będzie rozwijał się w dobrą stronę.